Witamy w pociągu. Dzisiaj będzie poważny temat o przejazdach Ukraińców z Ukrainy, jak jeździłam pociągami. Myślę, że to ważny temat, ponieważ nadal są bezpłatne przejazdy od września i tak właśnie widzę, że dużo też Ukraińców jeździ i chciałam właśnie opowiedzieć, jak to było przez w sumie cały rok jeżdżenia w pociągu. Właśnie mi wpadło w ręce to, że obywatele Ukrainy nadal mają bezpłatne przejazdy po Małopolsce od 1 września pociągami Intercity, ale różnymi regionalnymi nie. W Warszawie też mieli przejazdy bezpłatne przez 4 miesiące do czerwca, czyli jakiś tam luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, a niestety osoby, które mieszkają w Warszawie, nie miały bezpłatnych przejazdów i takie trochę... W całej Polsce nie mieli. No tak, ale na przykład mówię o warszawskim transporcie miejskim, że niestety my warszawiacy nie mieliśmy, a obywatele Ukrainy mieli, ale to, że mieli, to jest też dobrze, okej, bo jest, co się dzieje, to wiemy, tylko natomiast dużo było... Jak rząd polski traktował Polaków. Tak, ale właśnie Polaków, tak, tylko chciałam powiedzieć, że dużo właśnie osób, obywateli Ukrainy oszukiwało, że przekroczyło granicę tam w lutym, a mieszkali po prostu długo i wykorzystywali ten fakt, że mogą jeździć za darmo, bo nawet nie były paszporty sprawdzane, bo jak jeździłam pociągami, to widziałam, że konduktorzy widzieli, że nie sprawdzali paszportów. W wielu pociągach po prostu wystawiali bezpłatne bilety w kasach. Ja nieraz w kasie kupowałam, to też widziałam, że ja płaciłam bardzo dużo za bilet, a obywatele Ukrainy nie płacili nic. To takie było też trochę przykre moim zdaniem, bo bilet nie kosztował 2-5 zł, tylko nie wiem, 100 zł, a obywatel Ukrainy nie musiał płacić. Ale wiadomo, że tak jak się działo, to myślę, że dużo właśnie obywateli Ukrainy, dużo obywateli Ukrainy, było dużo nadużyć. Ja to widziałam właśnie, że osoby wykorzystywały fakt właśnie tego jeżdżenia za darmo i to było bardzo dużo takich ludzi. Były takie sytuacje w pociągu, nawet kiedyś live'a robiłam, ugryzł mnie pies ukraiński na przykład. I to były właśnie wszystkie przedziały zajęte. To były pociągi też, wagony tylko dla osób z Ukrainy i tam oni z bagażami, ze zwierzętami. I ugryzł mnie taki pies, także ty miałaś jakieś... Socjal 1200 zł. A dla dzieci niepełnosprawnych nie było pieniędzy. Tak, pieniądze tak, dostawali, a dla Polaków nie było. Jak wiedziałam, że obywatele Ukrainy nadużywają polski budżet. Tak, że na przykład płacąc kartą, widziałam to osobiście, kartę mieli wystawioną rok czy 2 lata, nie wiem, wcześniej, a przekroczenie granicy było na przykład, przekraczali granicę, niby mieli przekroczyć granicę po 24 lutego, a na przykład był marzec, a oni mieli kartę wystawioną banką płatniczą 2 lata wcześniej, więc i jeździli za darmo, czyli założyli sobie konto 2 lata temu, albo i nawet x lat temu, a jeździli sobie bezpłatnie. To były nadużycia, bo oni byli w Polsce od kilku lat albo kilkunastu. To były takie nadużycia właśnie. Cię przypomniało? Miejsca w żłobkach. Dla Polaków nie było miejsc i... Właśnie, w ogóle. Ale, miejsc, nawet żłobki, nie żłobki, okej, tak. Tak mnie teraz naszło. Tak, ale właśnie w pociągach. Nie było miejsc. Nie było miejsc, wszystko było zajęte i ja miałam miejscówkę, a moja miejscówka była zajęta. Ja mówię, przepraszam, ale to były dzieci, coś tam i zdarzało mi się na przykład nie mieć gdzie usiąść. I dużo takich ludzi było podczas jazdy, że chodzili do konduktora, że nie ma gdzie usiąść, a pociągi były tak zawalone.
tak miejsc nie było. Jak można było jeździć za darmo? No tak, że były, no nie dało się przejść korytarzem. Ja nawet kiedyś zdjęcia robiłam. Ja może te zdjęcia wrzucę, jeżeli je znajdę. To co się działo i taki naprawdę no Polak nie miał racji bytu w takim pociągu. I wiem, że były wagony oddzielne dla osób z Ukrainy, ale były też takie no, wspólne, zwykłe i no, nie było dla nas miejsc, więc to tak, to było to, że były bilety bezpłatne, ale no, nie znaczy, że zajmować miejsca osobom, które miały miejscówkę, bo tak się zdarzało, bardzo dużo się tak zdarzało. I było też kiedyś Pendolino jechałam i to Pendolino, chyba ja jechałam do Gdańska, bo dużo obywateli Ukrainy przemieszczało się właśnie do Gdańska, bardzo dużo. No też jak na Poznań, do Berlina, ale też jechałam właśnie no, 2 razy nawet Pendolino do Gdańska. I kiedy pani z Ukrainy wsiadła do Pendolino z biletem bezpłatnym i mi mówi, czy ona może jechać. Mówię, że nie. On dlaczego? Że ona nie będzie czekać na inny pociąg i tak dalej, a Pendolino było jakby no Pendolino było, nie, Pendolino nie mogli jeździć, tylko TLK i C. A ekspresami Pendolino no nie był zakaz. Jeszcze roszczeniowi byli, dlatego że ja mówię, proszę pani ma bilet na IC, jakiś tam inny pociąg, a nie Pendolino i musi pani poczekać. Ja nie będę czekała, mam bezpłatny bilet, mi się należy. I Pendolino, kiedy ja zapłaciłam na przykład, no Pendolino, może ja nie zapłaciłam tak dużo, bo na przykład w promocji sobie bilet kupiłam, ale Pendolino w tym czasie tego dnia kosztowało na przykład 150-200 zł, no i no ci ludzie byli roszczeniowi, że oni muszą jechać za darmo i tak samo muszą zjeść za darmo w pociągu. Skoro bilet mają za darmo, no to jedzenie też. No byli tacy roszczeniowi właśnie, że należy im się jedzenie i koniec, tak. Serio? Że przychodzili i mówią, że oni chcą za darmo zjeść. Podeszła do mnie jedna pani z biletem, czy to na ten pociąg, bo jak jechałam akurat, i mówi, że czy do tego biletu należy się jedzenie, czy jedzenie też jest za darmo, nie? A ja mówię, że nie, a ta pani mówi, dlaczego? Chciałam jeszcze dodać na koniec, że poznałam bardzo dużo osób z Ukrainy, nawet no, jesteśmy znajomymi nadal i no i dzieci, w ogóle też dzieciom zdarzyło mi się też dzieciom coś od siebie dać, także no, tak no, fajnie, że naprawdę ludzie w potrzebie byli też, nie tylko tacy, co wykorzystywali, ale też no, większość ludzi była w potrzebie, wiadomo, jakiś tam procent ludzi, no, kombinatorów zawsze się znalazła. Chyba na tyle wszystko będzie. Co jeszcze mi się coś zdarzyło? No, zdarzało się dużo. Dużo zwierząt, dużo psów, w ogóle całe korytarze były ze zwierzętami. W przedziałach były zwierzęta, naprawdę, psy duże, małe, naprawdę co możliwe, różne inne, takie mniejsze w klatkach zwierzęta, koty, kotów było też dużo. No ludzie wieźli wszystko, cały dobytek. No myślę, że na tym zakończę. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wesołych świąt, zostawcie to, co trzeba pod filmem. Ciekawe, czy będą wiedzieć, co się zostawia. Co się zostawia, buźki i serduszka dla mnie. To było na tyle, było dużo różnych emocji w tych pociągach, naprawdę, że czasem to miałam dosyć tych jazd i tylko czekaliśmy, aż skończą się te darmowe przejazdy. Naprawdę dużo osób czekało, bo nie miało miejscówek, mimo że miało miejscówki. Było ciężko, było trudno i pociągi były obładowane, no ale życzymy wesołych świąt, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Dąbrowa Białostocka. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagaży i rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności. Dziękuję z Polą Podróż z PKP Intercity.